Hejka, tu Daria z My Decoria. Dzisiaj będziemy robić herbaciarkę, prawie wypadło, herbaciarkę taką postarzaną. Do tego będą spękania, mikrospękania dwuskładnikowe oraz postarzana kokardka. Jeszcze pokażę w środku. Zapraszam na film. Pierwszy raz zrobiłam projekt pod kokardkę, a nie pod papier ryżowy lub pudełko. A pracę zaczynam od wymalowania na biało plakietki, która będzie na wieczku pudełka. Po wyschnięciu farby nakładam klej do decoupage z Vernixem, czyli dokładnie ten sam klej, który używam już od przeszło 7 lat. Moim zdaniem najlepszy klej. Przykładam papier ryżowy tak, aby ptaszki znalazły się na środku po lewej stronie plakietki. Dociskam delikatnie palcami i nakładam kolejną warstwę kleju, tym razem na ilustrację. Zwracam mu szczególną uwagę na krawędzie, które lubią odstawać. Po wyschnięciu papierem ściernym pozbywam się nadmiaru ilustracji, a papier ryżowy chowam na kolejną okazję zabawy z dekoupażem. Na wierzch plakietki nakładam step 1 do mikrospękań dosyć obficie. Gdy preparat jest mokry, ma kolor mleczny, a gdy suchy bezbarwny. Po wyschnięciu nakładam step 2 w podobnej ilości co step 1. Gdy spękania zaczną porządnie wychodzić, dosuszam suszarką lub nagrzewnicą, aby było jeszcze więcej spękań. Była piękna słoneczna pogoda, więc całość zajęło mi około 1 godzinkę. A gdy pada, to schnie i nawet 12 godzin. Widzisz takie mleczne plamy? To jest step 1, który nie do końca wysechł. Nic nie szkodzi, w końcu sobie doschnie. Teraz zajmę się wypełnianiem spękań. Najpierw nakładam pastę woskową w kolorze różowego złota na lewy i prawy bok oraz na dole plakietki. Nabieram troszkę na palec i okrągłymi ruchami wtłaczam zakamarki spękań, a nadmiar ścieram szmatką. Robię to etapami, aby wosk nie zdążył zaschnąć i mogą pozbyć się nadmiaru. Na górze i na środku plakietki wcieram wosk w kolorze białego złota, a ptaszki brązowy, a wokoło ptaszków srebrny z połyskiem. A to wszystko po to, żeby stworzyć głębię kolorów i ciekawszą pracę. Moim zdaniem ciemne ptaszki wyglądają znacznie lepiej z ciemnymi spękaniami, a jaśniejsze tło z jaśniejszymi spękaniami. Całość zabezpieczam 3 warstwami lakieru rozpuszczalnikowego błyszczącego, a między każdą warstwą przecieram papierem ściernym, co pozwoli na wygładzenie powierzchni. Gdybym nie zabezpieczyła spękań lakierem, to z biegiem czasu zaczęłyby się rozszerzać i kruszyć, co wygląda fatalnie. Teraz przechodzę do ogarnięcia pudełka. Najpierw nakładam pastę Gesso przy pomocy szpatułki, a następnie rozcieram ją szczecinowym pędzlem, aby uzyskać fakturę i imitację kilku warstw farby.
Po wyschnięciu maluję zieloną farbą kredową, a gdy sucha, nakładam gdzieniegdzie wosk, aby później łatwo zetrzeć farbę. W miseczce dodałam 1 część farby oliwkowej i pomieszałam z 3/4 farby grafitowej. W ten sposób uzyskałam kolor bardzo podobny do tego na papierze ryżowym. Maluję pudełko, a po wyschnięciu przecieram papierem ściernym, który uwidacznia warstwę spod spodu. Dzięki woskowi ten zabieg jest bardzo łatwy, farba schodzi bezboleśnie, odsłaniając fakturę, tworząc jeszcze większe złudzenie wielu warstw farby. Na pędzel nakładam farbę w kolorze grafitu. Nadmiar wycieram o papier i prawie suchym pędzlem brudzę boki pudełka oraz boczne krawędzie na wieczku oraz krawędzie przegródek w środku w pudełku. Dodaję również wosk, różowe złoto na brzegi pudełka i białe złoto na środku. Dłuższy kawałek wstążki składam i związuję gumką do włosów, następnie wrzucam do wrzątku i gotuję minutę do 2, a następnie wyciągam na ręcznik papierowy. Trzeba uważać, bo jest bardzo gorące. Odsączam nadmiar wody i rozkładam wstążkę. Dzięki tej operacji otrzymałam trwale pogniecioną wstążkę, którą wsadzam do mikstury wody i farby Delicate. Staram się całość dokładnie zamoczyć, a gdy już skończone wyciągam na ręcznik papierowy. Wstępnie rozkładam i lekko suszę, a następnie zawieszam na wieszaku, aby nie przykleiła się do ręcznika papierowego. Można po prostu ją wysuszyć suszarką. Związuję w kokardkę. Moja kokardka dalej była wilgotna, więc dosuszyłam ją nagrzewnicą, a przy okazji nadałam jej odpowiedniego kształtu. Napis Tea Time maluję na grafitowo. Plakietkę wymalowałam również z tyłu i nakładam Heavy Body Gel i przyklejam na wieczko. Dodaję kokardkę, którą przyklejam na Heavy Body Gel przy samym brzegu plakietki. W dziurki, które dalej są widoczne na plakietce, wcisnęłam kropelki perlatorem, dodałam je również na dole, a po wyschnięciu przyciemniłam woskiem. Teraz wyglądają jak gwoździki. Poza kamerą zrobiłam odcisk masy lekkiej, wymalowałam na zielono i przeleciałam delikatnie brązowym woskiem. Użyłam do tego niezawodnego narzędzia, czyli mojego palca. Jeśli chcesz zobaczyć, jak robić odcisk z masy lekkiej, kliknij w prawy górny róg. Dodałam brązowy wosk na napis oraz między plakietką a wieczkiem i między dziurką od klucza a pudełkiem oraz w środku. Wszystko wygląda na spójną całość.
więc po prostu tak zostawię. Wszystkie użyte produkty znajdziesz na dole w opisie, a Ciebie zapraszam na kolejny tydzień, na nowy film i jeżeli chcesz, to możesz obejrzeć poprzednie z playlisty i subskrybuj mój kanał. Pa!